No więc moi drodzy, wiem, że nie zaczyna się zdania od no więc, ale dlatego zacząłem od takiego zdania, bo wszystko tu się oczywiście po prostu kiełbasi i wszystko się rozwala. Ostatnie 3 godziny spędziłem na montowaniu różnego rodzaju mega wypasionych, podobno najlepszych na świecie mikrofonów, statywów i w ogóle wszelkiego oprzyrządowania. Po 3 godzinach stwierdziłem, że nic mi nie działa. W sensie coś jest nie tak. Są jakieś szumy, są jakieś w ogóle, no nie tak jak potrzeba. W związku z tym nagrywam w zupełnie inny sposób i to nie będzie takiej jakości, jakiej chciałbym, żeby było. No ale to znaczy, że wszystko jest w porządku. W sensie tak jak na languście powinno być. Mam kawę, będę prawdopodobnie trochę tutaj zaraz siorbał albo będzie słychać, wybaczcie. Oprócz kawy mam jeszcze taką miseczkę z tymi, jak to się nazywa, jogurt z jagodami. Kupiłem sobie jagody i mam jogurt i zaraz go właśnie zjem. Będę mlaskał, proszę wybaczyć. Wiem, że nie wolno mówić z pełnymi ustami, ale w końcu jesteśmy rodziną. Moi drodzy, tenże odcinek i tenże podcast, poczekajcie, tylko zjem, zaczyna się właśnie w taki sposób, w jaki się zaczyna. Czyli nieprofesjonalnie, nie tak jak trzeba, no bo w końcu jesteśmy na languście. Ale żeby nie było tak, że to całkowita siara i że w ogóle nie wiadomo, co chłop robi, to jednak zacznijmy tak jak trzeba, czyli zapraszam was serdecznie na czołówkę. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Ance, co się ślimaków bała. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, moi kochani, witam was bardzo serdecznie w czymś zupełnie nowym, aczkolwiek nie takim nowym, ale w sumie to nowym, bo czegoś takiego na languście jeszcze nie było. Co to w ogóle jest, dlaczego i tak dalej, to wytłumaczę za chwileczkę, ale najpierw mi dajcie trochę czasu, żebym mógł sobie z wami trochę po prostu pogadać, bo to podobno o to chodzi w podcastach. Moi drodzy, nasze dzisiejsze spotkanie, które jest pierwszym spotkaniem serii pod tytułem Historie potłuczone, będzie składało się z 3 części. Pierwsza część będzie o mnie, w sensie będzie to część o tym, dlaczego to w ogóle wszystko, skąd to się wzięło, dlaczego taka forma i w ogóle o co chodzi w tym wszystkim, że ja do was gadam. Potem będzie druga część o tym, dlaczego to przybrało taką formę, w sensie ten konkretny podcast przybrał taką, a nie inną formę, formułę i o co będzie w niej chodziło. A potem po trzecie, wiem, że to powinno być najważniejsze, ale to jest w końcu pierwszy odcinek, więc może być trochę inaczej. Po trzecie opowiem wam dzisiejszą historię. Od początku, jeżeli tylko macie czas, to zapraszam, a jak nie macie czasu, to po prostu wyłączcie, idźcie do życia i róbcie coś lepszego. A ja tu będę trochę teraz gadał, prawdopodobnie długo, bo jak pamiętacie może, zawsze we vlogach albo w innych odcinkach jak gadam, to zawsze się strasznie martwię, że o matko, znowu było tak długo, tak? Bo jednak na YouTubie chodzi o to, żeby te odcinki nie były takie długie. W podcastach absolutnie nie będę się po prostu krępował, nie będę się ograniczał, tylko będę gadał ile będzie trzeba i jak będzie trzeba i ile mi się będzie chciało i tak dalej. Kto będzie chciał, to posłucha, a kto nie będzie chciał, to nie posłucha. Kochani, tak jak wam mówiłem, najpierw pierwsza część, w której będzie trochę o mnie, albo raczej trochę o historii mojego gadania, dlatego że to, co ja tu dzisiaj uskuteczniam w tym pierwszym odcinku tego podcastu, to jest jakiś po prostu taki wykwit, taka kwintesencja tego chyba, o co chodzi w tym całym moim gadaniu i to przybrało właśnie taką formę. Już mówię jakby w czym rzecz. Moi drodzy, jak tak patrzę na całe to moje życie, na te 40 już prawie 2 lata, które minęły mojego życia, to jakoś od samego początku mojego życia przewija się ciągle gdzieś coś, co można by nazwać opowieścią, tworzeniem pewnych historii. Jak niektórzy prawdopodobnie wiecie, ja jestem jedynakiem. Wychowałem się sam, nie miałem żadnego rodzeństwa. W związku z tym nie miałem dużo okazji do tego, żeby wchodzić w różnego rodzaju interakcje. Jasne, że szkoła, jasne, że znajomi i tak dalej, to wszystko oczywiście się działo, myślę, że jestem jakoś tam w miarę normalny, aczkolwiek nie do końca, ale, że tak powiem, nie miałem takiego doświadczenia, które ma bardzo wielu z was, że jakby od początku życia wymieniało się swoje życie razem z kimś, że tak powiem, wymieniało się swoje opowieści, swoje historie, które się człowiekowi dzieją, z kimś, kto jest obok. Ja wiem, że oczywiście z rodzeństwem jest różnie, ale no, ja byłem tak ukształtowany, tak wychowany, że tak powiem, byłem trochę w swoim własnym świecie. W związku z tym, żeby gdzieś się mogły wydobyć ze mnie historie, żeby gdzieś się mogły wydobyć ze mnie opowieści o tym, kim ja jestem, kto to ja jestem,
co się we mnie dzieje i tak dalej, to oczywiście od samego początku w moim życiu jakby zafunkcjonowało takie coś jak opowieść. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, kochani, kiedy myślę sobie jakby o ścieżce mojego życia, że jakby Pan Bóg, kiedy zrobił ze mnie potem kaznodzieję, a to jest jedna z najważniejszych rzeczy w moim życiu, to, że tak powiem, wziął rzecz, która we mnie była od dawna, która we mnie była od samego początku. Ja pamiętam, że odkąd byłem małym dzieckiem, uwielbiałem czytać historie, w sensie opowiadające o różnego rodzaju przygodach, czytać książki, oglądać filmy, wymyślać historie i je też tworzyć. Trochę też jak byłem dzieckiem, to pisałem. Pamiętam, że kiedy byłem małym dzieckiem, mój tato wylądował kiedyś w szpitalu. Wylądował, w ogóle był w szpitalu wielokrotnie. Tata miał dosyć dużo problemów z sercem i był swego czasu w szpitalu w sali jednej z panem Alfredem Szklarskim. Nie wiem, czy kojarzycie. Taki pisarz polski, który napisał całą tą serię tomków, tak? Tomek w Gran Chaco, Tomek na tropach Yeti, Tomek i coś tam Amazonka i tak dalej, i tak dalej. I też taką całą serię książek o Indianach, w sensie złotogór czarnych i tak dalej. Ja mojego tatę odwiedzałem tam w tym szpitalu i dostałem nawet autograf od pana Alfreda Szklarskiego. I to w ogóle był taki moment, to jest, że tak powiem, taka wręcz historia założycielska w mojej głowie, gdzie ja bardzo chciałem, żeby opowieści były ważne. Kochani, kiedy sobie czasem też myślę o tym, czego bardzo pragnę, mam nadzieję, że dobrze teraz to zrozumiecie. Ja już z tym oczywiście księdzem jestem bardzo szczęśliwy, że jestem zakonnikiem i że nie mam żony i daj Boże, nie będę jej miał do końca życia, zostanę w zakonie i wszystko będzie tak jak trzeba, ale są we mnie oczywiście ogromne pragnienia ojcostwa. Realizuję je na inne sposoby, właśnie na przykład na takie, że z wami jestem i staram się dla was być w jakimś tam sensie ojcem. Chociaż ja to bardziej chyba rozumiem w takim sensie starszym bratem. Ale od zawsze pamiętam, że jakby chciałem mieć dzieci, którym strasznie bym chciał opowiadać historię, którym strasznie chciałbym wieczorami, nawet nie tyle czytać, chociaż też oczywiście jakieś rzeczy, ale opowiadać im właśnie historie, które by ich inspirowały, historie, które by sprawiały, że chcieliby robić, tworzyć niezwykłe rzeczy w życiu. Dlaczego? Dlatego, że kochani, dla mnie te historie, to co się od początku mojego życia jakbyś tam przelewa w mojej głowie i też w mojej wyobraźni i jak ciągle tym jakoś tam żyję, to jest coś, co mnie popycha do robienia różnych rzeczy. Jakby ja nie tylko chcę sobie wyobrażać te światy i sobie wyobrażać te historie, ale ja chcę je przeżywać. Ja kiedy oglądam jakiś film, albo kiedy czytam książkę, albo kiedy konstruuję jakąś historię, albo kiedy nawet czytam historie biblijne, o tym zaraz też jeszcze powiem, to ja chcę, żeby one się wydarzały. Ja bardzo pragnę jakby zrobić je w życiu. Więc jakby zawsze moim takim motywem, który się gdzieś tam przewijał przez całe moje życie, było, że tak powiem, opowiadanie historii, które sprawiają, że życie się dzieje. Czy nie tylko opowiadanie historii, które ma być ucieczką. Nie chodzi o historie, które mają być takim oderwaniem się od życia, tylko historie, które pobudzają. Historie, które sprawiają, że chcemy coś osiągnąć, że chcemy zrobić niezwykłe rzeczy. I moi drodzy, tak jak mówię, odkąd pamiętam, to gdzieś w różnych etapach mojego życia to się ciągle jakoś tam coraz bardziej kształtowało, przeradzało i jakby no tak się konkretyzowało w tym, że ja mam być opowiadaczem historii. Pamiętam już będąc księdzem, od wielu lat już chodzę na pielgrzymki dominikańskie. Niektórzy pewnie kojarzycie, bo może nawet byliście gdzieś tam ze mną na pielgrzymce dominikańskiej z grupą Pokuta, a też wcześniej chodziłem z Beczką. To robiliśmy takie coś i to bardzo tak wspominam, tak wręcz tak sentymentalnie i tak jakoś tak ogromnie mi się robi dobrze na sercu. Takie wieczory pielgrzymkowe, gdzie na przykład kiedy spaliśmy z Pokutą szczególnie, wszyscy w jednym miejscu, tak? Czyli wszyscy albo w jakiejś tam remizie, albo w jakiejś szkole, albo nawet jak to były pola namiotowe, to, żeśmy się zbierali wieczorem wszyscy razem po to, żeby się pomodlić, ale oprócz modlitwy ja im też czytałem historię. Pamiętam kilka takich pielgrzymek, gdzie pamiętam szczególnie taką cudowną remizę z taką sceną. Ci, którzy chodzą na dominikańską pielgrzymkę, to wiedzą, o co chodzi. To jest bodajże chyba w Osinach, czy Osieku, nie pamiętam, coś na O. Tam jest taka remiza, gdzie jest taka scena i tam zawsze się śpi na tej scenie i pod tą sceną, gdzie po prostu w kilkadziesiąt, jakieś tam 120 osób wieczorem, tak tuż przed snem, wszyscy zakutani w śpiwory, wszyscy już tam lekko oczywiście senni, bo to po całym dniu zmęczeni, siedzieli. Ja siadałem na środku między nimi i czytałem im wtedy jakąś opowieść. I oni usypiali przy tym. Ja wtedy się czułem chyba, to było jedno z najbardziej ojcowskich doświadczeń w moim życiu. W takim sensie, że usypiam ludzi historią. I nie chodziło oczywiście o to, że gadam tak nudno, że aż usypiają, tylko oni byli zdalnie zmęczeni. Ale to, że zasypiają z opowieścią. Ja w ogóle tam wtedy czytałem, pamiętam chyba Brandstättera. Więc to była opowieść też oparta na Biblii. Więc im jakby czytałem opowieści najważniejsze, które sprawiały, że oni odchodzili w odpoczynek.
Moi drodzy, to właśnie stąd potem, kilka już potem ładnych lat temu, wzięła się ta seria, którą bardzo wielu z was pamięta, która się nazywała Plaster Miodu, nie? To było trochę takie rozszerzenie tych pielgrzymkowych czytań, tylko na coś innego, że już się nie spotykaliśmy osobiście, bo nie było to możliwe, oczywiście w takiej ilości ludzi, ale gdzie każdego wieczoru w Adwencie opowiadałem fragment Biblii, potem go komentowałem, opowiadałem też różne historie. Jak pamiętacie wtedy, braliśmy zawsze, oczywiście kto chciał, herbatę. Wielu z was potem pisało, że siedzieliście gdzieś tam wieczorami u siebie w domach, w pokojach, na strychach, niektórzy pozamykani w łazienkach, gdzieś tam, żeby być samemu, inni w łóżkach, już po prostu zakutani w piżamy, przykryci kołdrami, z kubkiem gorącej herbaty, z cytryną i z moim głosem w uszach. No właśnie, słuchaliście historii, znowu najważniejszych historii, bo historii z Biblii i one jakby dawały wam dostęp do świata, który żyje, dlatego że opowieść, prawdziwa opowieść, to jest coś, co zachęca do świata prawdziwego. Mówię, to nie jest ucieczka, tylko to ma sprawiać, że będziemy chcieli żyć. I moi drodzy, to jest w ogóle istota Biblii. To nie chodzi tylko o historię. Nie wiem, czy zauważyliście kiedyś, że cała Biblia tak naprawdę to jest po prostu spisana opowieść. Mamy taki problem dzisiaj już, że Biblia stała się pewnego rodzaju, no takim tekstem, jak to nazwać, no nie chcę powiedzieć skostniałym, bo nie o to mi chodzi, tylko myśmy w związku z tym, że ona jest święta, bo oczywiście jest, w związku z tym, że ona jest natchniona, bo oczywiście jest, to stała się takim tekstem jakby prawnym, takim tekstem dogmatycznym, takim tekstem doktrynalnym. Ale zauważcie, że Biblia tak naprawdę jest opowieścią. Jak weźmiecie cały Stary Testament, tam może poza paroma księgami, nie wiem, prawnymi, czy też prawniczymi, to prawie wszystkie księgi to są po prostu historie ludzi. Pamiętajcie, że Biblia powstała też w ten sposób, że ona była najpierw opowieścią przekazywaną z ust do ust. To nie jest tak, że jej wersja, którą my znamy dzisiaj, powstała w ten sposób, że ktoś tam usiadł, taki ją napisał. Nie, przez dziesiątki, setki lat ludzie sobie opowiadali historię. Historię Abrahama, historię Dawida, historię Jakuba, historię potem tego, co Pan Bóg robił w życiu różnych proroków i tak dalej. Prawie każdy tekst biblijny, kochani, jest jakąś opowieścią. Mało tego. Zobaczcie, że Ewangelie, chociaż oczywiście zawierają bardzo konkretne wskazania Pana Jezusa, zawierają Jego nauki, to tak naprawdę są niczym innym jak historią. Są opowieścią o Jezusie, o tym, kim był, o tym, czego nauczał i tak dalej. Kochani, ja bardzo często, kiedy głoszę, kiedy mówię już coś, co jest bardzo takie sformalizowane, tak, czyli jest kazaniem albo konferencją i tak dalej, ja tak naprawdę zawsze też opowiadam jakąś historię. Jeżeli byliście na jakichś moich rekolekcjach może gdzieś tam kiedyś, albo słuchacie tego po prostu w internecie, czasem takich tych dłuższych formach oczywiście, to zobaczcie, że też zawsze, kiedy mówię o Biblii, to ją opowiadam jako pewnego rodzaju opowieść, jakieś wydarzenie, które jest wielką opowieścią o czymś, tak? Kochani, bo tym w ogóle jest Biblia. Ja wiem, że czasem oczywiście mi się potem zarzuca, że ja robię z tego jakąś tam psychologizację i tak dalej. To nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, że to nie jest tylko tekst doktrynalny, tylko to są wszystko opowieści. To jest tak, jakby Bóg usiadł z nami w remizie i nam opowiadał historię o swoich świętych dzieciach. Uwaga, świętych, ale też często grzesznych, kochani. Czasem ludzie mają takie wątpliwości, dlaczego w tej Biblii jest też tylu złych ludzi, tyle tych postaci biblijnych zrobiło takie straszne rzeczy. Czemu w Starym Testamencie, ale nie tylko, w Nowym Testamencie również są bardzo niefajne epizody w życiu Izraela, w życiu patriarchów. Jakby są tam opisane różne po prostu bezeceństwa ludzkie i najgorsze strony. Dlaczego? Bo to jest historia. Bo to jest historia o ludziach. O ludziach, którzy są i święci, i szukający Pana Boga, i odchodzący od Niego, i robiący straszne rzeczy. Zauważcie, że nasza religia, to w co wierzymy, tak naprawdę jest oparte na jednej wielkiej opowieści. I ja bardzo głęboko wierzę, że to jest opowieść, którą Bóg nam oczywiście opowiada. Że posłużył się ludźmi, to jasne, posłużył się konkretnym tekstem, posłużył się takimi, a nie innymi formami, ale tak naprawdę Bóg stoi za tą całą opowieścią. I kochani, Pan Jezus w ogóle w tym był mistrzem. Zobaczcie, że Pan Jezus, kiedy chciał przekazać prawdy jakieś, kiedy chciał opowiedzieć o czymś ważnym, to bardzo wiele mówił w przypowieściach. Zobaczcie, że Ewangelia często mówi, że do ludzi mówił tylko w przypowieściach. Że jakby poza przypowieściami niczego im nie opowiadał. Czyli był przekonany, że w tych historiach, zobaczcie, że ogromna ilość jakby przypowieści, to są po prostu historie ludzi, tak? To są historie, niektóre pewne wzięte z życia konkretnie, gdzie Pan Jezus doświadczył
różnych wydarzeń w życiu swoim albo innych ludzi. Inne są może skonstruowane jako pewnego rodzaju przypowieść, czyli po prostu opowieść, ale też oparta na doświadczeniach ludzi, nie? Więc kochani, zobaczcie, że jakby cała taki fundament tego, w co my wierzymy, to jest po prostu jedna wielka opowieść. Ja lubię sobie tak to wyobrażać, że Pan Bóg nam opowiada nam o swoich dzieciach, o swoich umiłowanych uczniach, o kobietach, o mężczyznach, którzy byli święci, grzeszni, błądzili, odnajdywali i tak dalej, i tak dalej. Kochani, kiedy sobie myślę o tym, kim ja jestem i co ja mam robić, no to właśnie, ja jestem opowiadaczem. Dlatego jak tak często, i wiem, że do niektórych tam burzy, mówię o tym, poczekajcie, tylko łyczka kawki, mówię o tym, że będzie teraz gadanko, tak? I ktoś mówi, to jest takie niepoważne, że to jest kazanie, to jest konferencja, to jest nauczanie. Ja bardzo przyznam szczerze, nie lubię tego słowa nauczanie. Nie, ja opowiadam. Ja opowiadam o Bogu, którego znam, opowiadam o Bogu, którego poznaję w Biblii, o Bogu, o którym mi opowiada Kościół. Opowiadam o Nim. I szukam, kochani, każdej możliwej formy, żeby o Nim opowiedzieć. Są formy oczywiście, że tak powiem, bardziej stricte i bardziej wprost. Takie właśnie, nie wiem, biblijno-kaznodziejsko-konferencyjne. I są też formy inne. I to, czego właśnie zaczęliście słuchać, i mam nadzieję, że się jeszcze nie znudziliście tym całym moim gadaniem na razie o mnie, bo zaraz przejdziemy do rzeczy, to jest jedna z form tego. Chciałbym wam zaproponować nową formę, która mnie osobiście jakoś bardzo zaczęła inspirować i no zobaczymy, co z tego będzie. Dlaczego to przybiera taką formę właśnie, jaką teraz słuchacie? Już wam mówię. Kochani, kilka lat temu byłem na rekolekcjach w Reykjaviku, w sensie na Islandii. Może oglądaliście, też nagraliśmy tam z Marcinem, kamerzystą moim ulubionym, taki genialny odcinek o duszy ludzkiej z Islandii. Bardzo piękne Marcin zdjęcia zrobił. Głosiłem tam rekolekcję w katedrze w Reykjaviku. I tam po którejś konferencji byłem w zakrystii, oczywiście jak to zazwyczaj po moich konferencjach, jacyś tam ludzie przyszli do zakrystii, żeby tam się przywitać, podziękować, poprosić o błogosławieństwo, modlitwę i tak dalej, więc tam stałem dłuższy czas. I w pewnym momencie podchodzi taka dziewczyna, nie znam jej, w sensie nie znałem, po raz pierwszy ją wtedy widziałem na oczy, która coś tam powiedziała, podziękowała za konferencję, mówi, że w ogóle po raz pierwszy mnie słyszała na żywo, że gdzieś tam w internetach coś tam jej się obiło, więc dlatego przyszła, ale jakby nie miała zbyt wiele wspólnego z moim gadaniem. Ale mówi, wie ojciec co? Ojciec to jest taka katolicka Okuniewska. Ja w ogóle nie miałem pojęcia, o co chodzi. Mówię, okej. Mówię, fajnie, tylko mówię, nie wiem, kto to jest Okuniewska. Mówię, mam nadzieję, że to jest jakiś komplement. On mówi, ojciec jest taka Okuniewska, tylko ojciec trochę mniej przeklina. Ale to w sumie jest podobne. Ja potem, słuchajcie, zacząłem grzebać w internecie. Ja wiem, że może części z was to jest znane, bo to jest podobno królowa podcastu. Ale rzeczywiście Okuniewska to jest taka kobieta, która okazuje się mieszka na Islandii. W ogóle ciekawe, czy ona była na tych moich rekolekcjach. Pewnie nie była. A może była, chociaż pewnie nie. Posłuchałem tego i to jest w ogóle strasznie fajne. Okuniewska ma taki podcast, w sensie ma dwa podcasty. Taki jeden bardziej swój, taki o sobie, a drugi ma Moje przyjaciółki idiotki, chyba to się tak nazywa. I to jest taki podcast o tym, jakby jakie błędy popełniają kobiety, albo jak się dają wkręcać po prostu kretyńskim mężczyznom różnego rodzaju, którzy je krzywdzą, a one sobie na to pozwalają i tak dalej. I ona opowiada jakby takie historie o różnych typach mężczyzn, jacy to oni potrafią być beznadziejni i w ogóle to wszystko tam prawda. Jest bardzo zabawną osobą. Jedyne, co mi trochę przeszkadza, kiedy jej słucham, to ona dosyć dużo przeklina i to mnie jakoś tak trochę razi. Moje uszy to jakoś tak dziwnie odbierają. Chociaż to jest dosyć zabawne. Ale gdyby wyciąć z tego przekleństwa, to w ogóle uważam, że to byłoby super. Ale to, co sobie jakby pomyślałem, kiedy zacząłem jej słuchać, bo ja dużo jeżdżę samochodem, więc sobie posłuchałem gdzieś tam w samochodzie parę tych jej odcinków. Nie wszystkich przesłuchałem, ale kilka przesłuchałem. To jedna rzecz mnie zadziwiła. Ja myślę, że dlatego ona jest taka popularna, bo rzeczywiście te jej podcasty są bardzo słuchane. Ona ma taką jedną cechę, która zawsze mnie bardzo fascynowała i bardzo kocham tę cechę. Dlatego, że ona jest czuła dla ludzi. Ona, kiedy opowiada tę historię, to jest, że tak powiem, bardzo delikatna w tym, żeby siebie nie potępiać, żeby właśnie te idiotki, tak ona to nazywa, czyli te kobiety, które dały się wkręcić w jakieś głupie związki, w jakieś niedobre traktowanie i tak dalej, które potem sobie mówią, jaka ja byłam głupia, jaka byłam durna, jak mogłam na to pozwolić, to ona nie traktuje ich właśnie, że tak powiem, z poczuciem wyższości, czy z jakimś takim osądzeniem, tylko jakby jest bardzo delikatna, jest bardzo czuła, mówi, że trzeba się w tym kochać. I kochani, pomyślałem sobie wtedy, kiedy posłuchałem trochę tej Okuniewskiej, że to jest w ogóle coś bardzo pięknego. Taka cecha jakby o czułości względem ludzi.
Mnie to się od razu przypomina ten taki fragment z Ewangelii nagiego przyodziać. Kojarzycie, nie? Kiedy Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, to jest chyba 25 rozdział, mówi o sądzie ostatecznym, tak? I mówi o tych, którzy byli nadzy i zostali przyodziani, tak? Tam wymienia dużo takich tych różnych potrzebujących, tak? Głodni, spragnieni, w więzieniu, chorzy, nadzy, przyodziani. Bardzo mnie zawsze porusza ten gest przyodziać nagiego, bo tu nie chodzi tylko, kochani, o ubranie, chociaż oczywiście też, na pewno, że komuś jest zimno w zimę i trzeba mu pomóc, żeby po prostu nie umarł z zimna, żeby go ubrać w ciepło. Ale mnie to nagiego przyodziać przede wszystkim mi się kojarzy z czymś takim, że jakby okrywam czyjś wstyd. Bo nie wiem, czy wiecie, że nagość, może to już słuchaliście, mówiłem to wielokrotnie w różnych konferencjach, tak? Nagość ta, która jest w Księdze Rodzaju, tak? Tam, gdzie jest mowa, że Adam nagle zobaczył, że jest nagi. To znaczy, że Adam się nagle zawstydził sam siebie, zobaczył zło, które zrobił, realne zło, konkretne zło, zobaczył to jakby zło, które się stało jego postępkiem, jego uczynkiem i tak bardzo się tego zawstydził, że schował się w krzaki, tak? I kiedy Pan Bóg go tam szuka, pyta go, tak? Adaś, gdzie ty jesteś? A on mówi, no schowałem się tutaj, bo jestem nagi. I to można przetłumaczyć w taki sposób, że schowałem się tu, bo się wstydzę. W sensie nie chcę się pokazać, żebyś nie widział, jaki ja jestem beznadziejny, żebyś nie widział tego, jak ja wyglądam. I wtedy Pan Bóg mówi, a kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czyli jakby dlaczego uwierzyłeś w te słowa szatana, że jesteś po prostu godzien wstydu? I pomyślałem sobie, że ta Okuniewska robi właśnie to, tak może po swojemu oczywiście i to bardzo dobrze, że ona po prostu okrywa nagość, w tym wypadku tych kobiet, które się zawstydziły tymi swoimi różnymi właśnie idiotyzmami, tak? I tak sobie pomyślałem, że to jest taka cecha, której ja bardzo jej chcę, ja bardzo, że tak powiem, staram się ją robić w moim życiu. Czyli kiedy spotykam słabość, kiedy spotykam beznadzieję, spotykam cierpienie, kiedy spotykam upadek, to bardzo chcę go okryć, bardzo chcę go przyodziać. I kochani, jakiś czas temu, to wiecie, w jednym z vlogów, to był taki vlog kręcony chyba na autostradzie, nie, to był potem jeszcze następny, bo to były dwa takie. Jeden rzeczywiście był na autostradzie, gdzie mówiłem w ogóle trochę o tym, że może kiedyś zrobię podcasty, a potem nakręciłem taki drugi nocny vlog. On się chyba nazywał Jeśli mnie nie kochasz, to wyjdź, nie? Gdzie mówiłem właśnie o tym, że jeżeli drugi człowiek nie podchodzi z czułością do ciebie, z czułością do twoich słabości, do twoich różnych miernot, do twoich różnych takich beznadziejnych rzeczy, to że jakby nie warto go do siebie dopuszczać, nie warto się pozwolić tak traktować. Wtedy mówiłem, że chciałem zrobić może takiego podcasta właśnie o historiach ludzi, których można potraktować z czułością. I moi drodzy, dostałem od was, od tamtego czasu, to już było kilka ładnych miesięcy temu, już ponad 70 historii. W sensie wysłaliście mi, bo o to prosiłem na maila, ponad 70 różnych historii, długich, krótkich, niektórych śmiesznych, niektórych wręcz komediowych, innych tragicznych, innych bardzo trudnych, bardzo związanych z cierpieniem. I kochani, chciałbym wam te historie opowiadać. Będę w tym podcaście co tydzień, w niedzielny wieczór. Opowiadam wam historię, czasem jedną, czasem dwie, zobaczymy jak to będzie. Te odcinki będą dłuższe albo krótsze, nie ma żadnej reguły w ogóle, to będzie tak jak wyjdzie. Mam tych historii 70, to jest na ponad rok, nie? A mam nadzieję, że mi przyjdziecie jeszcze inne. I chciałbym wam je opowiadać, oczywiście z moim komentarzem, będę wam je czytał. Ci, którzy mi je wysyłają, to muszą się zgodzić, że ja je przeczytam. Oczywiście nie muszę nikogo wymieniać z imienia czy z nazwiska, ale będę je czytał, będę je komentował. Będę razem coś dodawał, będę coś zmyślał. One będą prawdziwe i nieprawdziwe. Będę kluczył i będę błądził. Chcę wam opowiadać historię. Ale historie właśnie nie tylko moje. Czasem będą też moje. Raz na jakiś czas wam opowiem też jakąś moją historię. Ale głównie będę chciał wam opowiadać wasze historie. Kochani, jeżeli umiecie coś napisać fajnie, bo dobrze jest też, żeby mógł to przeczytać, w sensie, żeby to było coś fajnego. Oczywiście, jeżeli będzie inaczej, a będzie fajna historia, to ja ją sam opowiem. To też nie problem. Jestem w tym super. Więc mogę sam opowiedzieć, ale też fajnie, jak to napiszecie po swojemu. I chciałbym wam te historie po prostu tutaj przedstawiać, żeby wam opowiadać tak, jak Pan Bóg opowiadał o ludziach. Pan Bóg opowiadał o swoich dzieciach, o tym, jakie były piękne i jakie były brzydkie, jakie były fantastyczne, jakie były beznadziejne, o tym, jakie były święte i jakie były grzeszne, to ja chcę wam, uczę się tego od Pana Boga, również wam takie historie opowiadać. Tylko historie nie tylko świętych, chociaż czasem pewnie tak. Czasem wam też pewnie jakieś historie świętych przeczytam. Zobaczymy. Ale głównie wasze historie, bo wasze historie też są święte. Jeżeli ktoś ma jakieś fajne historie,
albo zabawne jakieś momenty, albo fajne historie o waszych małżeństwach, o waszych miłościach, albo o jakichś waszych upadkach i cierpieniach. One nie muszą być wszystkie z happy endem, tylko żeby były fajne. A prawie wszystkie historie są fajne, bo my jesteśmy w ogóle fajni. To mi je prześlijcie. To wyślijcie na maila z tytułem podcast do podcastu w pierwszym zdaniu ze zgodą. Tak, zgadzam się, żeby ojciec to wykorzystał niecnie i no właśnie, żebym mógł wam opowiadać. Kochani, dlatego, że opowiadanie to jest coś, co Pan Bóg robi. Mało tego, opowiadanie to jest coś, co sprawia, że można w ogóle być uzdrowionym przez opowiadanie. Właśnie, opowiem wam jedną historię. Poczekajcie, zanim dojdziemy do tej historii, o której wam chcę dzisiaj opowiedzieć, najpierw wam opowiem jeszcze jedną, krótką taką moją. To była super sprawa. Niektórzy z was może to słyszeliście, czasem to opowiadam na rekolekcjach różnych, ale chyba nie ma tego nigdzie w internetach. Kiedyś usłyszałem o fantastycznym świadectwie dziewczyny, która została uzdrowiona przez moje opowieści. Mianowicie, po którejś rekolekcjach przychodzi do mnie kiedyś dziewczyna, taka na oko, nie wiem, 25-letnia, brunetka, bardzo piękna dziewczyna, prawie jak każda, która przychodzi, i mówi do mnie następująco: proszę ojca, chciałam ojcu bardzo serdecznie podziękować, dlatego że zostałam dzięki ojcu uzdrowiona. Ja mówię, no uzdrowionko to już coś. Mówię, to nie to, że tam się podobało, nie to, że fajne rekolekcje, nie to, że fajnie ociec gada, tylko jak zostałaś uzdrowiona, mówię, no to mi opowiadaj. Mówię, w jaki sposób zostałaś uzdrowiona. Mówię, będę sobie mógł zapisać w jakimś tam CV, albo w hagiografii mi kiedyś zapiszą, co jest w ogóle oczywiście nierealne, no ale niechże będzie. No i ona mówi, dobrze, to w takim razie ja ojcu opowiem. Mówi, proszę ojca, ja jestem chora na taką bardzo poważną chorobę. I kochani, ja teraz mówię to oczywiście z uśmiechem dosyć dużym, ale to jest w ogóle tragiczna sytuacja, w sensie tragiczna choroba. Ja kilka takich osób poznałem. Mianowicie, ona mówi, jestem chora, ojcze, na taką skrajną insomnię. Co to znaczy? Że ja w ogóle nie śpię, ale tak w ogóle. Nie to, że nie mogę zasnąć, nie to, że tam mało sypiam, czy się nie wysypiam, tylko ojcze, ja od kilkunastu lat, nie wiem, tam od 12 czy iluś tam lat, po prostu nie spałam. Kochani, ja takich ludzi kilku już spotkałem w życiu. Większość z nich nie dożywa w ogóle tam 20 któregoś roku życia, bo organizm, który nie może spać, no po prostu umiera z wycieńczenia, nie? Oczywiście to się próbuje leczyć i tak dalej, ale to jest po prostu strasznie wyniszczające dla organizmu. Ona mi mówi, proszę ojca, ja od tam, no nie pamiętam teraz dokładnie oczywiście liczby, ale powiedzmy, ojcze, ja od, nie wiem, 12 lat po prostu nie spałam. To jest tak, że ja w nocy wchodzę w taki stan takiej półprzytomności, ale takiej, że jakby ja cały czas rejestruję w ogóle rzeczywistość, nie? Że tak niby taki mam półsen, ale ciągle jestem przytomna jakby, nie? Ona mówi, ojcze, jestem po prostu skrajnie wyczerpana. I mówi, ojcze, jakiś mówi tam 2 miesiące temu ktoś mi przyniósł taką ojca płytę Pachnidła. Może niektórzy kojarzycie, nie? Może kojarzycie z YouTube'a. To są komentarze do pieśni nad pieśniami. W ogóle bardzo dużo, chyba tam z 50 chyba 3 konferencje, każda prawie trwa godzinę, nie? Więc w ogóle 53 godziny. Takie o miłości, o małżeństwie i tak dalej. Ona mówi, ojcze, ktoś mi do ojca płytę przyniósł i powiedział, słuchaj, posłuchaj tego, bo to w ogóle jest super i się może tam nauczysz czegoś o miłości. Ona mówi, ja wzięłam tę płytę, to jeszcze było wtedy na CD takie wydane. Włożyłam to CD do odtwarzacza, mówi, no i puściłam tę pierwszą konferencję. Mówi, ojcze, kiedy puściłam tę pierwszą konferencję, to mniej więcej po 2 minutach zasnęłam. W sensie ojciec tak gadał, że po prostu zasnęłam. Ojcze mówi, spałam chyba, nie wiem, 40 godzin. W sensie po raz pierwszy od kilkunastu lat spałam po prostu prawie tam, nie wiem, 2 doby. Obudziłam się, coś tam umyłam się, zjadłam i chciałam tą konferencję posłuchać dalej, ojcze. Znowu ją włączyłam i mówi, po 2 minutach znowu zasnęłam. I mówi, ojcze, ja od tego momentu, od tych 2 miesięcy, co noc śpię. Co wieczór, ojcze, puszczam ojca konferencję i mniej więcej w 2 minucie natychmiast zasypiam. Ojcze, bardzo przepraszam, że jeszcze żadnej konferencji ojca nie przesłuchałam, ale dzięki temu jestem uzdrowiona. I kochani, ja oczywiście patrzę na nią i mówię sobie, Boże, dziewczyno, ty mi tu przyszłaś podziękować, czy ty chcesz mnie obrazić, nie? A co się okazuje? Zobaczcie, że Pan Bóg nawet w taki po prostu prześmiewczy sposób, nie? Potrafi wykorzystać opowiadanie historii, bo te konferencje są tak naprawdę opowieściami o miłości. Do tego, żeby kogoś uzdrowić. Kochani, jestem przekonany, że historie opowiadane z Panem Bogiem, historie opowiadane z czułością dla ludzi, historie, w których chodzi o to, żeby ludzi kochać, żeby ludzi dotykać czułością i miłością, one mają moc uzdrawiania, one mają moc wypychania do życia, one mają moc sprawiania, że ktoś wychodzi z marazmu. I nie chcę wam opowiadać takie historie,
z tych 70, które mi tam już przysłaliście, już przeczytałem tam kilkadziesiąt, nie wszystkie jeszcze przeczytałem, tam jest bardzo wiele historii, które już wam chcę opowiedzieć. Po prostu każdy odcinek to będzie jakaś historia, bo tam są niesamowite sprawy o niesamowitych doświadczeniach Pana Boga, też o opuszczeniu przez Pana Boga, o doświadczeniu samotności, cierpienia, o doświadczeniu miłości. Jest dużo bardzo zabawnych historii, gdzie piszecie o tym, jak się tam poznaliście, jak się pokochaliście, jakie mieliście przygody w życiu. Takich historii właśnie chcę. Będę wam tak gadał. Kto tam nie ma czasu i uważa, że to jest bez sensu, to niech po prostu nie słucha. Ale może komuś z was zdarzy się, że dzięki słuchaniu tego, no może do was, nie może, jestem przekonany, że na pewno, że Pan Bóg w ogóle przyjdzie i że was dotknie. Dobra, kochani, poczekajcie, łyczek kawuni. A skoro mamy łyczek kawuni, o, jaka dobra, to opowiem wam dzisiejszą historię, w sensie przeczytam wam historię. To nie będzie długa historia, ale taką wybrałem na dzisiaj, bo wiedziałem, że będę wcześniej długo gadał w sensie tego wstępu, więc wam wybrałem taką niezbyt długą historię. Jest strasznie fajna, bardzo jest urocza i w ogóle jest zabawna. I to jest w ogóle pierwsza historia, którą mi przysłaliście. W sensie to był pierwszy mail zaraz po tamtym vlogu o tym, że czekam na takie historie. To był pierwszy mail, który przyszedł chyba w ogóle tam, nie wiem, z kilka godzin po tym vlogu. Więc pierwszy, który przyszedł, pierwszy wam opowiem. Jest w ogóle przeuroczy, a pokazuje w ogóle bardzo piękną rzecz. No więc posłuchajcie, moi drodzy, pierwszej historii potłuczonej, czyli historii ludzi, którzy są potłuczeni na różne sposoby. Ale jakie to są piękne historie. Wysłała mi to Ania. To jest jej prawdziwe imię, ośmielam się to powiedzieć. Nazwiska nie powiem, bo i po co. Ani na świecie prawdopodobnie jest 8 trylionów, więc ta Ania będzie pewnie wiedzieć, a inne Anie może nie będą wiedzieć, albo inni się nie domyślą. Dobra, jedziemy, bo się oczywiście jak zawsze bez sensu rozgaduję, ale w końcu powiedziałem, że mogę się rozgadywać w tej serii. Ale ja tu będę gadał. Słuchajcie, ja to sobie po prostu tak popuszczę wodze, że będę po prostu gadał, ile po prostu mi tylko ślina na język przyniesie. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Tak mi napisała Ania. Po ogłoszeniu dzisiaj we vlogu, czyli zobaczcie, ona natychmiast, jak tylko był ten vlog, natychmiast wysłała swoją historię, przesyłam moją historię. Jest ona z gatunku raczej pobożnych, ale może niezbyt duszoszczypatielnych. To jest chyba coś takiego z rosyjskiego, nie? Tak mi się wydaje. To jest historia mojej pierwszej wysłuchanej modlitwy. Myślę, że będzie super historia, w sensie wiem, bo już ją czytałem, ale w ogóle będzie super. Jak byłam mała, to się bałam ślimaków. W nawiasie wolno się śmiać. W wieku lat 5, gdyby ktoś powiedział, że mam ślimaka na plecach, to zaczęłabym skakać i piszczeć: zdejmij go, zdejmij go, zdejmij go. W wieku lat 10 byłam na tyle duża, żeby wiedzieć, że to jest obciach straszny. Ale bałam się dalej. No fobia klasyczna. Niektórzy się boją pająków, ja się boję ślimaków. To jest w ogóle prawda, nie? Że ludzie mają takie różne takie dziwne fobie, nie? A takie potrafią mieć takie przedziwne, że są ludzie na przykład, którzy się boją przejść, nie wiem, jak są takie te chodnikowe takie płytki, nie? Kojarzycie, nie? Takie kwadraty takie. To, że na przykład muszą tam co drugi, nie? W ogóle czaicie? To są wszystko jakieś takie dziwne rzeczy. Bo to tam, że ludzie się boją tam węży, tam czy ślimaków. Ja się na przykład boję raków bardzo, słuchajcie, naprawdę. Nie wiem, mam jakieś takie, jak byłem mały, to jeździłem, przepraszam, że tak będę tę historię, nie, co ja przepraszam, nic nie będę przepraszał. Będę wam tu tę historię tak przerywał cały czas. Jak byłem mały, to jeździłem z moimi rodzicami bardzo często na Mazury. Tata mnie zabierał tam na łódkę, nie, na ryby, i żeśmy tam dużo czasu spędzali. Prawie co roku jeździliśmy na wakacje na Mazury. Mieliśmy taką nyskę i tą nyską żeśmy tam pogrzewali na Mazury i pamiętam, że tam po prostu jedyną rzeczą, której się strasznie bałem, tata mnie chyba kiedyś wystraszył, że po prostu jak wejdę do wody, to mnie rak tam chwyci. Ja, słuchajcie, nawet jak pływałem w wodzie, gdzieś tam już byłem, nie wiem, głęboko w jeziorze, tam wiecie, no tak już, że było głęboko, czyli do dna było daleko, to ja byłem przekonany, że taki rak po prostu wyszczeli z dna i tak będzie do góry płynął i mnie po prostu chwyci mnie, nie wiem, w tyłek mnie ugryzie. No w ogóle generalnie to bałem się raków. A w ogóle to jest ten znak zodiaku rak. To w ogóle to takie też ciekawe. Jak ksiądz mógł tak powiedzieć, że są zabobony. No więc ona napisała, że się bała ślimaków. Na mojej drodze ze szkoły do domu, na ostatnim kawałku, to była taka bardziej polna droga z krzakami po obu stronach i tam po deszczu ślimaki przechadzały się z lewej strony na prawą i z prawej na lewą. W ogóle czujecie tę wizję? Bardzo to jest piękne. Napisała jeszcze tak. Nie trudno sobie wyobrazić, że nienawidziłam tego miejsca, nazywałam je w myślach drogą ślimaczą, czyli siedlisko wszelkiego zła. Moi drodzy,
To jest w ogóle, uważam, piękna wizja. Droga ślimacza. Zobaczcie, kiedy wracała do domu, ślimaki się przechadzały z lewej na prawą, z prawej na lewą. Takie ślimaki chodzące w tom i nazad, nie? To jest w ogóle niesamowite. I przysięgam, że kiedyś spanikowałam na tyle, że biegłam przez tę drogę galopem, uciekając przed ślimakami, oczywiście. Moi drodzy, zanim pójdziemy dalej, to najpierw wam to jeszcze powiem dwie rzeczy. Bo tutaj Ania, widzicie, była tak spanikowana, że potrafiła po prostu biegiem uciekać przed takimi po prostu sympatycznymi, może trochę oślizgłymi, ale zwierzątkami jak ślimaki. Człowiek to sobie potrafi różne rzeczy do głowy wsadzić, nie? Ja nie wiem, czy wam kiedyś opowiadałem moją historię jednego mojego strachu. To jest bardzo żenujące, ale o matko. Jak byłem, słuchajcie, w zakonie, w seminarium, nie? Czyli jak mówiłem, jak to się uczyłem na księdza, to kiedyś żeśmy z jednym z moich braci poszli do kina. To było chyba z Tomkiem Grabowskim, tak mi się wydaje. Poszliśmy do kina. Jakiś tam mieliśmy upatrzony film, który chcieliśmy zobaczyć. I zajechaliśmy, to było w Krakowie, chyba w Galerii Plaza, do tego kina. Wcześniej żeśmy biletów nie kupili, tylko chcieliśmy kupić na miejscu. I okazało się, że ten seans jest całkowicie wyprzedany. W sensie zostały tam chyba tylko miejsca w pierwszym rzędzie. Przecież nie będę siedział w pierwszym rzędzie, bo mi się głowa ukręci, nie? No i tak żeśmy stwierdzili, że skoro tam już zajechaliśmy, no to trzeba by na coś pójść, nie? No i tak się rozejrzeliśmy po tym repertuarze. Akurat tam za 15 minut grali taki film Ring, czyli Krąg. To miał być jakiś taki film, taki lekki, jakiś taki, nie wiem, taki thriller, czy jakiś coś takiego, takie podobno przerażające, ale nie za bardzo, że nie horror. Bo ja horrorów bardzo nie lubię. Uważam, że horrory to straszne zło. No i Tomek mówi, no to jak tu już jesteśmy, tam żeśmy jakieś recenzje jeszcze zobaczyli szybko w necie, no że dobre niby, no to chodźmy. Słuchajcie, po pierwsze byliśmy sami we dwójkę w kinie. We dwoje, w sensie ja i on, nie? To było straszne w ogóle, nie? Żadnych innych ludzi, tylko my we dwóch. Tam w tej sali kinowej. Film jest generalnie o tym, że jest jakaś taka taśma, to było na VHS-ie jeszcze, nie? Taka taśma, którą tam ludzie sobie przekazują. I jak ktoś włoży tą taśmę do odtwarzacza, to na ekranie się pokazuje taka polana ze studnią. Jest taka cisza, nic się nie dzieje, tylko jest taka studnia, taki czarno-biały obraz, taki deszcz jakiś tam leje. I nagle po chwili z tej studni wyłazi taka baba, taka w takiej białej sukni. Ona jest taka nieżywa od dawna, taka cała pomarszczona, okropna, taka ojej, taka wstrętna. I ona po prostu idzie tam z tej studni, wychodzi, idzie po tej polanie, aż w końcu wyłazi przez telewizor, no i mordowała tych ludzi, nie? I tam, słuchajcie, była taka scena, a w ogóle to w pewnym momencie Tomek chciał wyjść do ubikacji, ja mu nie pozwoliłem, mówię, ja tu sam nie zostanę, nie mam mowy, że zostanę sam w tej sali. Więc była taka scena, kiedy gościu taki tam, jeden z głównych bohaterów, nie z głównych, z pobocznych, wchodzi w sensie pod prysznic idzie. I tam pod tym prysznicem, bo akurat on chyba puścił ten film i poszedł pod prysznic jakoś tak, czy ktoś innego puścił, już nie pamiętam dokładnie, bo to było 20 lat temu. I słuchajcie, wtedy tam pod ten prysznic mu ta baba weszła. I ona go tam, zakatrupiła go tam pod tym prysznicem. I słuchajcie, potem, to jest w ogóle niewiarygodne, jaki człowiek głupi jest, nie? Ja potem, jak chodziłem, mieszkałem wtedy w klasztorze w Krakowie, jak chodziłem pod prysznic, nie? Tam nie mieliśmy żadnych łazienek, tam nie było indywidualnych, tylko były takie zbiorowe, wiecie, tam na korytarzu, tam na 20 chłopa, taka wspólna łazienka, nie? Gdzie się szło, tam było kilka pryszniców. Jak wchodziłem pod ten prysznic, słuchajcie, ja się bałem tam, że mi ta baba wyjdzie tam pod tym prysznicem, w ogóle skąd baba w klasztorze, nie? Ale chodziłem taki w tym sensie, że tylko się kąpałem, jak był ktoś jeszcze obok, nie? Że jak nie było nikogo, to czekałem, aż ktoś przyjdzie. I dopiero jak ktoś przyszedł, to ja wchodziłem, mówiłem, słuchaj, będę z tobą w kontakcie głosowym i mówię, jakby baba wyszła, to będę krzyczał, to mnie ratuj. No nie przyszła na szczęście, ale chciałem wam tylko pokazać na swoim własnym idiotycznym przykładzie. Ja myślę, że ten podcast też mógłby się nazywać Ja i moje idiotyczne historie, nie? Ja i moje przyjaciółki idiotki, w sensie moje historie przyjaciółki. No właśnie, bo Ania się to, widzicie, wstydzi trochę, że się bała głupiego pająka, nie? No ja się takich głupot bałem, no. Któregoś dnia, Ania dalej tak pisze, musiałam być jakoś w 4. czy 5. klasie. Szłam do domu, było po deszczu, idealna pogoda na ślimaki. Wiedziałam, że będzie ich tam mnóstwo, co najmniej 4. I już z góry wiedziałam, że znowu spanikuję, że będę się potem z tym bardzo źle czuła i z tej absolutnej desperacji postanowiłam się pomodlić. No słuchajcie, dramatyczna historia, tak? Dziecko w 4., 5. klasie, przerażone, bo 4 ślimaki będą na drodze. Pomyślałam dokładnie tak, cytuję. Panie Boże, nie daj mi oglądać okropieństw drogi ślimaczej. Po czym oczywiście pomyślałam sobie, jak straszliwie patetycznie to brzmi. Słuchajcie, no piękna modlitwa. Powtórzę ją jeszcze raz. Panie Boże, nie daj mi oglądać okropieństw drogi ślimaczej. No tutaj muszę, kochani, znowu przerwać. Dlaczego?
Pomyślałem sobie, co to z tymi ślimakami? Czy to będzie tylko taka historia po prostu o banalnych ślimakach? No nie. Zajrzałem, kochani, do Biblii oczywiście. No wiadomo, że przecież gdzie miałem zajrzeć, nie? Czy jest w Biblii jakiś ślimak? Czy ten ślimak mógłby nam coś powiedzieć, w sensie o tym, czego się Ania tak strasznie bała, skoro nie chciała oglądać okropieństw drogi ślimaczej? Piękne w ogóle wyrażenie. Psalm 58, werset 9. Jest tam następujące zdanie. Niech przeminą jak ślimak, co na drodze się rozpływa. Aniu, zobacz, to jest w ogóle twój werset. Niech przeminą jak ślimak, co na drodze się rozpływa. Tak do końca, kochani, żeby być z wami tutaj szczerym, a ja jestem z wami zawsze bardzo szczery, przynajmniej się staram, to nie do końca wiadomo, czy tam w oryginale jest w ogóle ślimak. Niektóre teksty, w sensie wersje Pisma Świętego, na przykład w innych językach, tłumaczą to trochę inaczej. Nie ma tam ślimaka, tylko w ogóle są inne wyrażenia. Dlaczego? Bo tak naprawdę to jest tak zwany tekst jakby niekompletny. W sensie trochę nie mamy pojęcia, jak go przetłumaczyć. I to jest po prostu tak zwane tłumaczenie prawdopodobne. Więc o ile to jest ślimak, to jest jedyny ślimak, o ile w ogóle jest. Ale to ważne. Dlaczego? Psalm 58, kochani, to jest psalm o źle patrzących ludziach, o ludziach oceniających, o ludziach, którzy osądzają, o ludziach, którzy wydają niesprawiedliwe wyroki. I psalmista tam się modli, Panie Boże, niech oni, czyli ci, którzy mnie osądzają, ci, którzy źle na mnie patrzą, ci, którzy mnie oceniają i potępiają, niech oni przeminą jak ślimak, co na drodze się rozpływa. Zobaczcie, kiedy Ania się pomodliła, Panie Boże, nie daj mi oglądać okropieństw drogi ślimaczej, to poprosiła Ania o strasznie piękną rzecz. Ania poprosiła, spraw, żeby te wszystkie kłamstwa, żeby te wszystkie szatańskie osądy, żeby te ślimaki po prostu, czyli ci oskarżyciele, żebym nie musiała tego widzieć, czyli żebym nie była podatna na te osądy nieprawdy. Skończyłam myśleć do siebie, tak pisze dalej Ania, jaka jestem żałosna, że w ogóle coś takiego mi przychodzi na myśl. Po czym wyszłam z przejścia podziemnego i moja mama wyjechała z za rogu w swoim samochodzie, jak rycerz na białym koniu, no w błękitnym matizie, ale prawie. Aniu, masz po prostu cudowny sposób pisania. Bardzo ci dziękuję za tego maila. Opadł szczęki do ziemi, a w głowie tylko takie, ale że już? Mama stanęła przy chodniku, bo w owych czasach moja mama bardzo się martwiła, że mamy za ciężkie plecaki do szkoły, więc stanęła, żeby mi zabrać plecak, a potem jechać dalej za rachunkami, zakupami, czy co tam miała do załatwienia. Ku jej zdziwieniu wsadziłam plecak do samochodu, a potem wsadziłam siebie samą na siedzenie i kiedy spytała, ale to jedziesz ze mną? Powiedziałam, oczywiście, że jadę z tobą. Zobaczcie w ogóle, jaka kochana mama. Mama się strasznie martwiła o to, że dzieci mają za ciężkie plecaki i przyjechała samochodem, żeby im zabrać te plecaki. Nie powiedziałam jej, Ania dalej pisze, że Pan Bóg ją do mnie wysłał, aczkolwiek miałam po temu pełne prawo. Uwielbiam tę historię dlatego, że uważam, że to był cud. Oczywiście całkowicie wytłumaczalny po ludzku. Nic nadprzyrodzonego się nie wydarzyło. Tym niemniej to była tak osobista, tak powiedziałabym spersonalizowana, tak natychmiastowa odpowiedź na moją modlitwę, takie powiedzenie, jestem z tobą i nie szkodzi, że to było takie głupstwo. Ja i tak dla ciebie zrobię to, czego potrzebujesz. Zabrzmi to oczywiście bardzo patetycznie, ale to wydarzenie uczyniło mnie odważniejszą. Bo skoro już wiedziałam, że wystarczy tylko poprosić, to już sobie przedstawiłam w głowie, że akurat tego dnia mamie nie bardzo zawadzało pojechać do miasta, ale może któregoś innego dnia akurat będzie bardziej zajęta, a i tak będzie musiała pojechać. No słowem uznałam, że chyba jednak dam radę. Jak byłam ciut starsza, wyciągnęłam z tego taką naukę, że bardzo uważam, o co proszę w modlitwie, bo co jeśli spełnienie takie natychmiastowe, takie na już, na przykład zdestabilizuje strukturę wszechświata, a nie tylko plany mojej mamy na popołudnie wolne od pracy. Aniu, to ostatnie zdanie jest przepiękne, że twoja modlitwa może zdestabilizować strukturę świata. Może, Aniu, ale tylko jednego świata, tego złego świata. To nie chodzi o to, że trzeba uważać, o co się człowiek modli, bo Pan Bóg może zrobić coś niedobrego. Mam nadzieję, Aniu, że tak nie myślisz, bo to oczywiście nieprawda.
Ale tak, nawet najprostsza modlitwa o to, żeby nie widzieć okropieństw drogi ślimaczej, może zdestabilizować strukturę wszechświata, ale złego. Może mu popsuć wszystkie szyki. Nie jest to bardzo doniosła historia, tak pisze Ania. To nieprawda, Aniu, to jest genialna historia. Ale może jako taki przerywnik na rozluźnienie się sprawdzi. Zobacz, nawet się nie sprawdził na rozluźnienie, ale to będzie w ogóle pierwsza historia w wiekopomnej serii podcastowej Adama Szóstaka. Pozdrawiam serdecznie i bardzo dziękuję za langustę i całą twoją działalność, ojcze Adamie. Ania. Kochani, historia, uważam, jest przednia. Historia o drodze ślimaczej, o ślimaku, który jest oskarżycielem od złego i właśnie tego się boimy. Historia o tym, że wystarczy jedna modlitwa, żeby się zdestabilizowała struktura świata złego. Moi drodzy, ta pierwsza historia jest o tym, że każdy z was ma w swoim życiu ślimaki, czyli ma takie drogi ślimacze, czyli drogi oskarżenia, drogi, gdzie obślizgłe rzeczy o tobie mówi ci zły, mówi ci twoje głupie czasem serce, ludzie ci to mówią. No różnego rodzaju są te ślimaki. Jedną modlitwą można okropieństwa tej drogi ślimaczej zniweczyć. Zjawi się mama. Zjawi się mama na rumaku, czyli w matizie. Bardzo mi się podoba błękitny matiz, która cię z tego wyratuje. Tą mamą jest Pan Bóg. On nieustannie jeździ tym matizem po to, żeby ratować nas z drogi ślimaczej. Chyba wam nie muszę więcej tłumaczyć, bo mam nadzieję, że rozumiecie. Ania tak to super opowiedziała, że chyba tego więcej opowiadać nie trzeba. Moi drodzy, moi kochani, to by się nazywało lądowanie z tym odcinkiem, bo i tak jest już długo, ale przecież może być długo, bo to są w końcu podcasty, czyli będzie gadania, a gadania. Jeżeli macie jakieś historie, które chcielibyście mi wysłać, fajne historie, śmieszne historie, tragiczne historie, mam tam, kochani, wiem, bo dzisiaj to było tak dosyć wesoło i było dosyć pogodnie. Wysłaliście mi też historie bardzo tragiczne, też wam będę je czytał, niektóre odcinki będą smutne, ale smutne po to, żeby w nie wprowadzić Boże światło. Jeżeli macie jakieś fajne historie, fajnie je opowiadacie, wyślijcie mi na maila, na langusta@gmail.com. To się pewnie kiedyś pojawią. Tylko się nie obraźcie, jeżeli się nie pojawią, albo się pojawią za 50 lat, bo mam już 70 historii, a to jest więcej niż rok, bo będziemy się spotykać co tydzień w tym podcaście. Jeżeli macie, to wyślijcie. Kochani, w opisie pod filmem na YouTubie, nie wiem, gdzie tego słuchacie, ale pewnie część z was zaczęła właśnie od YouTube'a, w opisie pod filmem macie napisane, gdzie to będzie wrzucane jako podcast, dlatego, że to nie będzie tylko podcast na YouTubie, tylko tam będzie podcast ten Apple'owy, Google'owy, pewnie Spotify, pewnie Spreaker, czy jak się nazywa, nie pamiętam. Te różne takie tam, może na Anchor i tak dalej, nie? Czyli różnego rodzaju te takie platformy podcastowe, to znajdziecie linki w opisie i będzie tego można słuchać nie tylko na YouTubie, tylko na różnego rodzaju tych właśnie podcastowych platformach. Taka przynajmniej jest nadzieja. Mam nadzieję, że jakość tego była całkiem znośna, bo tak jak mówiłem, poległem dzisiaj po 3 godzinach montowania tego w lepszy sposób, ale może nie będzie tak źle. Za jakiś czas może uda się zrobić jeszcze jakąś lepszą wersję taką audio, żebyście mogli tego dobrze słuchać. Zachęcam was jeszcze, kochani, tak na koniec. Dzisiaj też w niedzielę, w tą niedzielę, pierwszą niedzielę lipca, ruszyła nasza nowa seria z ojcem Tomkiem Nowakiem, Mocno Stronniczy. W każdą niedzielę o 10 rano, też takie nasze gadanie trochę dziwne, trochę inne. Jest na YouTubie, na Languście, jeżeli ktoś chciałby sobie posłuchać, to zapraszam, tam zajrzyjcie. Kochani, no to by było chyba na tyle na dzisiaj, tak mi się wydaje. Tak jak zawsze, nie? Bardzo was ściskam, bardzo was błogosławię, bardzo was pozdrawiam. Nie patrzcie na okropieństwa drogi ślimaczej. Pan Bóg tego ślimaka może zmyć jednym ruchem, tak jak się modlił psalmista. Niech przeminą jak ślimak, co na drodze się rozpływa. Bądźcie dobrzy dla siebie. Bądźcie dobrzy dla innych. Nie osądzajcie, nie oceniajcie, nie potępiajcie, ale kochajcie. Bądźmy dobrzy dla siebie i dla innych. Z Bogiem. Pa, pa.